Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy przyjaciele, widzowie. Hi, I'm Bava, I'm a happy man. Jak wiecie, co tydzień mamy takie live'y i właśnie dzisiaj następuje następny. Tytuł dzisiejszego właśnie dostałem informację, że wszystko jest ok. O to zawsze pytałem, już teraz z przyzwyczajenia zakładam, że wszystko jest ok, skoro zawsze było, ale bardzo dziękuję za waszą czujność. Wszystko happy Bava, tak. I dzisiejszy live tytułem jego jest Yoga i używki, czy idą w parze? Yoga i używki, czy idą w parze? Używki, czy idą w parze z jogą? Także bardzo ciekawy temat. Dzisiaj Balakiaras będzie na ten temat rozmawiał. Dla tych z was, którzy nie wiedzą jeszcze, kim Balakiaras jest, bo są pierwszy raz tutaj z nami, to jest to taki mędrzec, można powiedzieć, bardzo wielu lat już nauczający i praktykujący jogi, medytacji. Jeździ po całym świecie. W wyniku sytuacji pandemicznej w tej chwili nadajemy live'y. I to dla naszej korzyści bardzo łatwo nam w tej chwili dołączyć do takich spotkań, bez względu na to, gdzie byśmy się nie znajdowali na świecie wręcz. Także on będzie mówił po angielsku, ja będę tłumaczył po polsku. I jeszcze jedną taką krótką informację. Za 2 tygodnie, czyli w ostatni tydzień maja, organizujemy sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania, czy pojawią się jakieś pytania w trakcie dzisiejszego live'a, to bardzo proszę, albo napiszcie w komentarzu, albo napiszcie na medytacja.live@mantra.pl. Na pewno jeszcze będzie wyświetlony ten adres e-mail. Zachęcamy do tego, piszcie do nas. I jeżeli będzie bardzo dużo pytań, to być może takie 2 sesje będą, jedna po drugiej. Już taka sytuacja raz się zdarzyła. Tyle z naszej strony organizacyjnych kwestii. W tej chwili już zapraszamy Balakiaras. Balakiaras, please welcome. Namaste, Bhavadas, Haribo. Namaste. Very nice to see you again today. Nice to see you. And please accept these flowers. Very beautiful. Springtime. Springtime, exactly. Lots of flowers everywhere. Thank you very much for accepting and for coming. Thank you very much. Yeah. In the Vedas, it actually said that springtime is the most desirable season. W Wedach jest w rzeczywistości powiedziane, że wiosna jest to najbardziej pasujący, odpowiedni czy korzystny sezon. Everything's coming to life, beautiful flowers, the trees are growing leaves and blooming, and beautiful. Wszystko ożywa, drzewa, kwiaty kwiecą się i tak dalej. I could go on about that, but we got another topic, so. Mógłbym kontynuować na ten temat, no ale mamy inny temat. But I thank everyone who's joining. That's very nice. Thank you so much. We appreciate that.
Ale dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj się przyłączyli. To bardzo fajne i dziękuję, doceniamy to. That means you made the choice to hear something very valuable. Oznacza to, że podjęliście decyzję, aby usłyszeć coś, co jest bardzo cenne. And our life is actually directed by the choices we make. Nasze życie kierowane jest wyborami, które podejmujemy. And that's kind of what we'll be dealing with on our topic tonight, yoga and intoxicants. I właśnie na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiali. Yoga i używki. So before I go further, I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddha Sarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Zanim będę kontynuował, chciałbym złożyć swoje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddha Swarupanandzie Paramahamsie i Bhaktivedancie Swamiemu. And as I say each week, I know many of you join us on a regular basis, so you're going to hear, of course, things you've heard every week because I introduce the program in the same way. I dla tych wszystkich, co też powtarzam już każdego tygodnia, te rzeczy, które co tydzień powtarzam, to będziecie słyszeli je ponownie, ponieważ w ten sposób przedstawiam ten program. But also each week there's new people who have never heard it, and that's why it's necessary to repeat it. Ale każdego tygodnia są też nowe osoby, dlatego jest niezbędnym, aby powtarzać te rzeczy. So I speak from the platform of Bhakti Yoga. Więc mówię z platformy Bhakti Yogi. And in Bhakti Yoga we do daily meditations with mantras. W Bhakti Jodze praktykujemy codzienne medytacje z mantrami. And mantra meditation is very unique because it employs transcendental sound, spiritual sound. Medytacja z mantrą jest bardzo unikalna, wyjątkowa, ponieważ zawiera w sobie mantrę, transcendentalny dźwięk. These sounds, these mantras originate in the spiritual world and descend to this material world. Te dźwięki, mantry, pochodzą ze świata duchowego i wstępują do naszego materialnego. And they bring with them great spiritual power. Niosą ze sobą wielką duchową moc. So when we contact this transcendental sound, we automatically receive great spiritual benefit. Więc gdy wchodzimy w kontakt z tymi duchowymi dźwiękami, odnosimy wielką duchową korzyść. So it's the easiest of all meditations and at the same time the most effective. Więc jest to najłatwiejsza ze wszystkich medytacji, a równocześnie najbardziej efektywna. And the mantra is the mantra Gauranga, divided into 4 syllables, Go, Ra, Anga. Mantra, którą użyjemy, to mantra Gauranga, podzielona na 4 sylaby. Go, Ra, Anga. And the technique is a deep breathing technique. Technika jest to technika głębokiego oddechu. First, we inhale through the nose, slowly, gently, but also very deeply. And as we inhale, silently in the mind, we chant Go, Ra, Anga. Najpierw wdychamy powietrze przez nos, bardzo delikatnie, miękko, ale głęboko. I w czasie tego wdechu intonujemy w umyśle Go, Ra, Anga. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go, Ra, Anga. And then we repeat. I to powtarzamy. Inhale, Gauranga in the mind. Exhale, Gauranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax the face, the neck, the shoulders, the chest. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. Naszą twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową. And to help us relax, we take in a big breath and let it back out through the nose. I aby nam pomóc w tym odprężeniu, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. Let your anxiety, tension, stress, fears go away with the breath. Niech wasze napięcia, niepokoje, stresy, obawy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we listen closely to the sound
and also put your mind on the sound. W trakcie medytacji słuchamy uważnie dźwięku, umieszczamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. Also, once you've learned the mantra, I suggest you close your eyes. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. I również, jak już nauczycie się tej mantry, sugeruję, aby zamknąć oczy, co pomoże na głębszą medytację i zapobieże rozproszeniom. And when we finish the meditation, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończeniu medytacji siedźmy jeszcze chwilę w spokoju z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. Okay, so I want everybody to get comfortable. Więc chciałbym, aby każdy zajął wygodną pozycję. And just follow my guidance. I po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Weźcie głęboki wdech, wypuśćcie powietrze i odprężcie się. Now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy i intonujemy Gauranga w umyśle.
Gora Anga 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 Gora Anga
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribo. Haribol. All right, so you can see this is a very easy meditation to do. It's very relaxing. But the most important is it's so spiritually purifying. Więc sami widzicie, że jest to bardzo łatwa medytacja, bardzo relaksująca, ale co najważniejsze, bardzo oczyszczająca duchowo. This is an excellent way to begin your day. It's an excellent way to end the day. It's a good way to start any day in the best way. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie dnia, zakończenie dnia. Jest to dobry start każdego dnia. And of course, you can do it anytime. I oczywiście można to robić o każdej porze.
So we encourage you to add it to your life. Więc zachęcamy Was do tego, abyście dodali to do swojego życia. Okay, all the information that I'll present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Wszystkie informacje, które przedstawiam, są oparte na naukach wedyjskich. These are the most ancient scriptures. They were written down 5,000 years ago. Są to najstarsze pisma święte, spisane 5000 lat temu. But since time immemorable, they have been passed down from one perfect master to the next. Ale od czasów niepamiętnych są przekazywane w formie ustnej z jednego doskonałego mistrza do następnego. And this line of perfect masters is known as a disciplic succession, or parampara. I linia takich doskonałych nauczycieli znana jest jako linia sukcesji albo parampara, which is necessary for the truth to descend in its pure form. Jest ona niezbędna do tego, aby prawda zstąpiła w swojej czystej formie. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. My należymy do linii Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymujemy wiedzę w tej linii. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Więc nie jest to moja opinia, ja po prostu przekazuję tą wieczną naukę. We need some direction in how to live our life. Potrzebujemy przewodnictwa, w jaki sposób żyć naszym życiem. We're either directed in one way or another way. Będziemy kierowani albo w jeden sposób, albo w inny. See, everybody's trying to direct you in how you should live, what you should buy, where you should go, how you should enjoy, etc. Każdy próbuje kierować tobą, jak powinieneś żyć, co kupić, czym się cieszyć i tak dalej. Yoga does the same thing. Yoga robi to samo. But it's a very different result. Ale jest tutaj całkowicie inny rezultat. So we have to know who we are. Więc musimy wiedzieć, kim jesteśmy. And like I say, I've mentioned this every lecture. I've never given a lecture, but I didn't include this. I tak jak już mówiłem, że zawsze, na każdym wykładzie to robię, że zawsze o tym mówię. Nie było ani jednego wykładu, na którym bym tego nie zrobił. But because if we learn one thing in this life, it's who we truly are. What is our real identity? Więc jeżeli mielibyśmy się nauczyć jednej tylko rzeczy w tym życiu, to jest nasza prawdziwa tożsamość. Kim So jesteśmy. the truth is, we are not our material bodies. Prawda jest taka, że nie jesteśmy swoimi materialnymi ciałami. This reality that we think we're the body is an illusion. Ta rzeczywistość, że myślimy, że jesteśmy tymi ciałami, jest po prostu iluzją. See, and our identity is compiled of all kinds of labels according to our name, our age, our nationality, our race, our family. I nasza tożsamość jest ulepiona z takich etykiet, które są oparte o nasz wiek, o płeć, naszą przynależności rodzinne i tak dalej. Our occupation, our education, our marital status, etc. Nasze zajęcia, nasz zawód, nasz status małżeński i tak dalej. And we go through our whole life thinking, this is who I am. I całe życie przemierzamy, myśląc, że to jestem ja. But all the revealed scriptures in the world say it's not true. Ale wszystkie pisma objawione świata mówią, że to nieprawda. Scientists have even proven in the laboratory it's not true. Nawet naukowcy w swoich laboratoriach udowodnili, że to nieprawda. Every 5 years, every cell in the body has changed, which means we have a new body. Co 5 lat nasze komórki w ciele wymieniają się, więc oznacza to, że mamy nowe ciało. But we're the same person. Ale jesteśmy wciąż tą samą osobą. See? So we're not the body. Więc nie jesteśmy ciałem. See, we're something different. We're something constant. We're something steady,
The body is always changing. Jesteśmy czymś innym, jakimś innym, stałym elementem, a ciało cały czas się zmienia. Mhm. So who are we then? Well, we look inside to find out, and here we find emotion, desire, feeling, will. Więc kim jesteśmy? Aby to poznać, zaglądamy wewnątrz. Tam znajdujemy emocje, uczucia, pragnienia, wolę. The inside me. Ten wewnętrzny ja. And we say, this is who I am. I mówimy, to jestem ja. But the Vedas say, no, that's not true either. Ale Wedy mówią nie i to nie jest prawdą. That's another material body called the subtle mental body or astral body. Jest to kolejne ciało materialne. Nazywane jest subtelnym ciałem albo astralnym. See, it's just two coverings, gross and subtle, over us. Są to dwa pokrycia. Jedno jest fizyczne, a drugie subtelne. I one pokrywają nas. Just like two layers of clothes, outer layer and the underlayer. To tak jak dwie okrywy ubrań. Zewnętrzne, wierzchnie i... So now we got to search further, and in the Vedas we find we're in a different category of energy. Więc gdy poszukujemy dalej, kontynuujemy, to dowiadujemy się z Wed, że jesteśmy innym rodzaju energią. Everything is energy. Wszystko jest energią. Our bodies are material energy. Nasze ciała są energią materialną. But we learned that we are spiritual energy, a tiny spark of spiritual energy. Ale dowiadujemy się, że my jesteśmy inną energią, cząsteczką duchowej energii. We learned that material energy is temporary. Dowiadujemy się, że energia materialna jest tymczasowa. So therefore that's why the body is so temporary. It comes and it quickly goes. Dlatego ciała są tak bardzo tymczasowe. Przychodzi i bardzo szybko odchodzi. But we learned that spirit is eternal. Ale dowiadujemy się, że duch jest wieczny. Eternal means no beginning and no end. Wieczny oznacza, że nie ma ani początku, ani końca. Okay, so we're eternal. Więc my jesteśmy wieczni. We learned that material energy is non-living. Dowiadujemy się, że energia materialna nie jest żywa. Again, easy to see. Łatwo For to instance, zauważyć. this sofa I'm sitting on, there's no life. Na przykład ta sofa, na której siedzę, nie ma w niej życia. But we learned that spirit is life itself. Ale dowiadujemy się, że duch jest sam w sobie życiem. There's no such thing as live matter. Nie ma czegoś takiego jak żywa materia. And no such thing as dead spirit. Czegoś takiego jak martwy duch. We're the life force in the body. My jesteśmy siłą życia wewnątrz ciała. And as long as we're in the body is called alive, but this is not true. The body is dead. We are alive. I dopóki przebywamy w ciele, ciało nazywane jest żywym, ale nie jest to prawda, to my jesteśmy żywi. And this becomes obvious at the time of death. A ciało jest martwe i to staje się oczywiste w momencie śmierci. At the time of death, we leave the body. W momencie śmierci opuszczamy ciało. And at that moment, the body reveals its true nature. It can't even sit in a chair. It falls on the floor. Wtedy ciało okazuje swoją prawdziwą naturę. Nie może nawet usiedzieć na krześle, wywraca się na podłogę. Yes, we are the life force in the body, and our real identity is spirit soul. Tak, my jesteśmy żywą istotą wewnątrz ciała, a naszą prawdziwą tożsamością jest bycie duchową duszą. Spirit meaning we're spiritual in essence. Duchową oznacza, że jesteśmy duchowi w esencji. And soul meaning the individual spiritual spark that we eternally are. A dusza oznacza, że jesteśmy wiecznie indywidualną duchową cząstką. We never become someone else and we never cease to exist. Nigdy nie stajemy się kimś innym i nigdy nie przestajemy istnieć. And really, this is wonderful news. I tak naprawdę to są wspaniałe wiadomości. In fact, we could say it's the most wonderful news. Można powiedzieć, że najwspanialsze wiadomości. So we are spirit soul, and we further learn we're a part and parcel of the supreme soul. Więc jesteśmy duszą, ale dalej dowiadujemy się, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There is a supreme soul from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. We are known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma.
My znani jesteśmy jako atma, a dusza najwyższa jako paramatma. Now, understanding this, we can discuss any topic that you want to discuss. It doesn't matter what it is. I rozumiejąc to, możemy dyskutować na jakikolwiek temat. Nie ma to znaczenia. Let me clarify that. Life topics. Bo pozwólcie, że tutaj wyjaśnię, że chodzi o tematy życiowe. I couldn't discuss computers with you because I'm not that guy. Nie mógłbym z wami dyskutować tematów komputerowych. No nie jestem takim człowiekiem. Nie znam się na tym. No, life topics. We can go there anytime you want. Nie, chodzi o tematy życiowe i możemy tam się udać kiedykolwiek tylko chcemy. And any reply I would make would be based on this Vedic truth. I każda odpowiedź, którą udzielę, będzie oparta na tej wedyjskiej prawdzie. So the topic is yoga and intoxicants do not go hand in hand. Więc tematem jest yoga i używki. Nie idą ze sobą w parze. Well, we could just accept that and say, okay, I believe that. Moglibyśmy to po prostu zaakceptować i powiedzieć w porządku, wierzę w to. But number one, we're usually not that easy. We're not that receptive. Ale po pierwsze, nie jesteśmy tacy skorzy i łatwi do zaakceptowania rzeczy. We're more in the realm of prove it, show me, I don't believe it, explain it. Bardziej jesteśmy w tym wymiarze, gdzie udowodnij to, pokaż mi, nie wierzę. Why not? A czemu nie? And some people say they do go hand in hand. In fact, yoga is enhanced with intoxicants. A niektórzy mówią, że idą w parze i tak naprawdę, że yoga jest ulepszona, wzmocniona poprzez intoksykanty. Używki. So we're going to have to go a little deeper, aren't we? Więc musimy zejść troszkę głębiej, prawda? See, look at it a little closer. Przyjrzeć się temu troszkę bliżej. So I think first we better explain what yoga is. Więc najpierw musimy wyjaśnić, czym jest yoga. For I'd say, I don't know what percentage, 80, 90 or plus percent of people think yoga is a physical exercise. Myślę, że 80, 90 czy więcej nawet ludzi myśli, że yoga to są ćwiczenia fizyczne. A series of asanas or asanas, twisting, turning, bending, stretching. Jest to seria asan, pozycji, naciągania się, wykrzywiania, wykręcania i tak dalej. Like a form of gymnastics from the East. Taka forma gimnastyki ze wschodu. But that's just a tiny, tiny part of the yoga system. Ale jest to tylko maleńka cząstka systemu jogi. And the reason it's so popular is because it's very physical. A powód, dlaczego jest to tak popularne, ponieważ jest to fizyczne. It makes the body feel good. It makes the body more fit. It helps to lose weight. It makes us just feel better. Pomaga nam, że ciało czuje się lepiej, że można utracić wagę, że generalnie czujemy się lepiej. Even, American football teams and other athletic teams are doing a lot of yoga now because it reduces injuries. I nawet ten futbol amerykański w tej chwili, zespoły czy inne jakieś sportowcy ćwiczą jogę, ponieważ to ogranicza urazy. And so they think, well, yeah, I know yoga. I do yoga. I go to yoga every Wednesday night. I've been doing yoga for 10 years or whatever. Więc ktoś powie, tak, znam jogę i uczęszczam na jogę każdego dnia czy tygodnia od wielu, wielu lat, 10 lat na przykład. But that's, like I say, just a tiny portion of one yoga system. Ale tak jak powiedziałem, jest to jedynie maleńka cząstka systemu jogi. So yoga actually is defined, the word itself means union. Samo słowo yoga, jego definicja to unia. Specifically referring to union between the individual soul and the supreme soul.
A w szczególności chodzi o unię pomiędzy duszą indywidualną i duszą najwyższą. Mm. Then you start going, oh, wait a minute, that sounds like religion to me. Ale ktoś powie, hej, zaczekaj chwilę, to brzmi dla mnie jak jakaś religia. I thought we were going to talk about yoga. You're talking about something spiritual, some religious thing. Ja myślałem, że będziemy mówili coś o jodze, a ty mówisz o czymś duchowym, jakichś religijnych rzeczach. Doesn't have anything to do with religion, does it? No to nie ma nic wspólnego z religią, prawda? It is the most pure form, the number one religious philosophy, practice, and achievement. Jest to numer jeden, najważniejsza z filozofii, jogi, praktyk i osiągnięć. It is otherworldly. It is beyond the material dimension. Jest to poza tym światem zjawiskowym, poza tym materialnym wymiarem. It is divine activity given to us by the Supreme Lord if done properly. Jest to boska aktywność dana nam przez Najwyższego Pana, jeżeli jest wykonywana prawidłowo. And the union, which is the perfection of all unions or relationships, if you want to use that word, is love. It actually makes it possible to achieve pure love for the Supreme Lord. I ta unia, czy też, jeżeli chcecie użyć innego słowa, to związek, powoduje, że daje nam możliwość osiągnięcia miłości, miłosnego związku z Najwyższym Panem. Now there's different yoga systems, of course, like I said, the hatha yoga system to perfect the body, pranayama, yoga breathing, to help to control the mind. Teraz jest wiele systemów jogi, na przykład tak jak mówiłem o hatha jodze, czyli ćwiczeniach fizycznych, czy pranayama, która pomaga uciszyć, uspokoić umysł. See, sense control, mind control, developing one-pointed concentration. Kontrolowanie zmysłów, kontrolowanie umysłu, rozwijanie jednopunktowej uwagi. Following certain rules and regulations and rituals, etc., etc. It's many, many different aspects of yoga. But the goal is to come to this perfect loving relationship with the soul and the supreme soul. Różnego rodzaju kontrolowanie zmysłów, jakieś podążanie zasadami różnymi, rytuałami i tak dalej, ale tak jak mówiłem, wszystko są to części jednego tego systemu jogi, różne systemy jogi, które mają pomóc nam w rozwinięciu naszej miłosnej relacji z Najwyższym Panem. Now, as I stated when we started talking about identity, we're in illusion. In this world, illusion controls us. It covers us. It makes it so we do what we do. Tak jak zaczynałem mówiąc o tym temacie tożsamości, to jesteśmy również w iluzji. Iluzja powoduje, że robimy to, co robimy, kontroluje nas. And so the first concept of illusion is I'm the body. Więc pierwszą koncepcją iluzji jest to, że myślę, że jestem swoim ciałem. I'm not the body, but that's an illusion. I am. Nie jestem swoim ciałem, ale iluzja taka jest, że myślę, że jestem. See, and another illusion. I'm the enjoyer, I'm the master, I'm the Lord. Kolejna iluzja to, że jestem odbiorcą przyjemności, panem, mistrzem. That this world is my home. Że ten świat jest moim domem. That I can be happy here. Mogę tutaj być szczęśliwy. Everything is based on these illusions. So why do we do all these different things that are, destroying the body, destroying the mind, destroying the planet, destroying other people? Because we're in illusion. We don't know what to do with our life. I powodem tych iluzji jest to, że niszczymy swoje ciała, swoje umysły, życia innych osób, planetę
I dlatego to się dzieje, dlatego takie aktywności podejmujemy, bo jesteśmy w iluzji. See, what's going on right now? The latest thing. I mean, there's so much going on every day. But what's one of the latest tragedies that's happening right now? This huge conflict between Israel and Palestine. I co się w tej chwili dzieje? No oczywiście mnóstwo rzeczy się dzieje, ale taka najbardziej ostatnia rzecz, jaka ma miejsce, to ten taki ogromny konflikt pomiędzy Izraelem i Palestyną. So much hate, so much anger, so much destruction of property, so many lives being lost, people's lives and everything being destroyed. Tyle nienawiści, tyle złości, tyle zniszczenia. Mnóstwo żyć ludzkich zostało zniszczone. What's that based on? Illusion. Na czym to jest oparte? Na iluzji. See, I'm Jewish, I'm Arab. Ja jestem Żydem, a to ja jestem Arabem. See, I'm Jewish, I'm Muslim, whatever, there's all that whole bodily identification. Ja jestem Żydem, a jestem muzułmaninem. I wszystkie te rzeczy, cokolwiek by to nie było, wszystko jest to oparte na tej iluzji cielesnego utożsamiania się. See, this is my land, this is my land. No, I'm going to take this land because really it's my land. See, all this is crazy stuff based on illusion. To jest moja ziemia, a to jest moja ziemia. Nie, to jest moja ziemia, dlatego to odbiorę ci. Wszystkie te rzeczy są oparte, te szalone rzeczy są oparte na iluzji. So that's racial illusion and national illusion combined. Więc tutaj są połączone iluzje rasowe i narodowe. False ownership. Everything belongs to God. No, it belongs to me. No, this belongs to me. Well, I'm going to take it because really I want it. And I have right to it. See, it's illusion. Fałszywe myślenie, że coś się posiada. O, to należy do mnie. Tak w rzeczywistości posiada, jest to własnością Boga. Ale właśnie wszystko to są iluzje, że to jest moje, albo ci odbiorę i tak dalej. And on it goes. It's just terrible, the results of these illusions. I tak dalej, i tak dalej. I wszystko to są rezultaty tych strasznych iluzji. Whether you're in a Israeli body or Jewish body, however you want to look at it, or an Arab body or a Palestinian body, you know, you're spirit souls. You're the same. Spirit soul and spirit soul. Bez względu na to, czy jesteś w ciele żydowskim, czy izraelskim, czy palestyńskim i arabskim, to tak, prawda jest taka, że jesteś duszą, że nie ma tej różnicy. Tam jest dusza i tu jest dusza. So these terrible results of this ignorance and these illusions. Więc są straszne rezultaty tych iluzji, tej ignorancji, niewiedzy. We need to know the truth, and this will satisfy all these things, satisfy and solve all these problems. Potrzebujemy prawdy, wiedzy i to rozwiąże wszystkie i usatysfakcjonuje wszystkie te problemy. But people don't approach it from that angle. Ale ludzie They don't know. nie podchodzą do tego z tego punktu widzenia, ponieważ o tym nie wiedzą. Now, what is everybody looking for? Co teraz czego każdy szuka? Happiness. Szczęścia. That's the nature of the soul. Taka jest natura duszy. To be happy is our natural nature. This is why when we're not happy, it feels wrong. It feels bad. Bycie szczęśliwym jest naszą prawdziwą naturą, dlatego gdy nie czujemy się szczęśliwi, czujemy, że coś jest nie w porządku, że jest źle. See, by nature, we're seeking pleasure. And the opposite of pleasure is pain or distress. So we're trying to maximize the pleasure and minimize the stress and pain. Z natury poszukujemy szczęścia i przyjemności, a w rezultacie tego otrzymujemy nieszczęścia i ból i tak dalej. Dlatego próbujemy zminimalizować cierpienie i ból i zmaksymalizować przyjemność. But the material world is a place of misery. That's built in. Ale materialny świat jest to miejsce pełne cierpienia, jest wbudowane w ten świat. That's declared so profoundly in the Vedic scriptures.
Tak wyraźnie zostało to oznajmione w pismach wedyjskich. See, this is free of illusion. This is truth. The material world is a place of misery. I to jest wolność od iluzji, wiedza, że materialny świat jest miejscem cierpień. You see, you can't find true happiness and satisfaction from a material source. Nie jesteś w stanie znaleźć prawdziwego szczęścia i satysfakcji ze źródła materialnego. But we need it. That's our nature. So we try. We try. Under illusion, this is my home, I'm the body, and I can be happy here. Ale pod wpływem iluzji my próbujemy. Cały czas myślimy, że to jest mój dom, jestem swoim ciałem i że jak będę próbował, to będę szczęśliwy. See, so these illusions actually destroy our lives. Te iluzje w rzeczywistości niszczą nasze życia And the lives of others. i życia innych. Again, back to this Israeli-Palestinian conflict. Look how many lives are being destroyed every minute down there, right now, just as we speak, because of illusion. Na przykład, wracając do tego przykładu Izraela i Palestyny, że tam w tej chwili, w każdej minucie jest niszczone mnóstwo żyć ludzkich właśnie w wyniku iluzji. But just coming to some, peaceful agreement, ceasefire agreement, the illusion doesn't go anywhere. It's just, okay, we agree not to fight right now, but we will later. Ale jakieś pokojowe umowy, zawieszenia broni i tak dalej, one nic nie rozwiązują tej iluzji. Teraz nie walczymy, ale wrócimy do wojny później. It's terrible, really. It's really, a sad thing. Jest to naprawdę straszne, bardzo smutna rzecz. Okay, so we want to be happy. Where does intoxication come from? I mean, what's the point of that? Więc chcemy być szczęśliwi, a skąd się biorą te używki? O co w nich chodzi? There's so many different ways to be intoxicated. Jest tyle różnych sposobów, na których możemy być pod wpływem używek. The old standby is alcohol. Ten najbardziej odstający, czy najbardziej wyraźny to alkohol. Been done for years and years and years. It's socially accepted. It's the way you must do to just be a normal person. You can't do anything without some alcohol involved. Jest od tak dawna już to robione, że jest społecznie zaakceptowane, że tak naprawdę nie możesz niczego zrobić, co by było, w czym by nie było tego alkoholu. I mean, come on, without intoxicants you can't have a good time. Że nawet nie jesteś normalnym człowiekiem, czyli bez tej intoksykacji nie będziesz miał fajnej zabawy. See? But it's not quite good enough, so we've, now developed many superior intoxicants, all the different ways to get intoxicated with so many different drugs that have different results. Ale nie było to wystarczające, dlatego powytwarzaliśmy różnego innego rodzaju używki z zupełnie różnymi rezultatami. See, the mellow you out drug, the marijuana and hashish and all that. Te takie uspokajające cię jak marihuana, haszysz i tak dalej. Or the psychedelic drugs to go on a trip, see all kinds of increased illusions. Albo jakieś psychodeliczne, które jeszcze możesz gdzieś odlecieć i mieć różnego rodzaju jeszcze zwiększone iluzje. And the amphetamines to jack you up and make you feel really high, or the cocaine that makes it so you can do increased sensual things, have increased sensual experiences. Amfetamina, która cię tak nakręca, albo kokaina, która powoduje, że możesz zrobić, twoje zmysłowe doznania są większe. Or the opioids, they take you to another place. Albo opiaty, które mogą cię przenieść w jakieś inne miejsce. See, it alters the consciousness. To alters, covers. Alter, changes. Zmienia świadomość. Because
just normal life, just under normal illusion is not enough. We got to change the consciousness so we see things different or feel better or, have more stimulated senses or whatever. Te normalne iluzje życia nie są wystarczające, dlatego potrzebujemy czegoś więcej, jakiegoś dodatkowego stymulanta, pobudzenia swoich zmysłów. So it just piles on more and more illusion on top of the original illusion. I to tak nakłada coraz więcej i więcej iluzji na tą oryginalną iluzję, podstawową. And it's just mainstream. I mean, who doesn't get intoxicated? Very few people. I to jest w tej chwili taki mainstream. Kto się nie intoksykuje, kto nie zażywa używek, niemalże każdy. I mean, you can even go out and do a wonderful thing in nature, take an amazing mountain bike ride or go on a river trip or play some sports or whatever. Could be very good for the body and even the mind. But when you get finished, what do you got to do? Have a beer or two or three. Jeżeli chcesz, może udać się na przykład na jakąś wyprawę do lasu albo na rowerze, przejechać się na rowerze gdzieś, albo może jakiś spływem kajakowym, albo jakieś różnego rodzaju takie w przyrodzie aktywności. Jest to dobre dla ciebie, dobrze się czujesz i tak dalej, ale na koniec tego wszystkiego co? Musisz mieć piwko, a może 2 i więcej. After the game, go and have a few beers. Po grze, jak są jakieś tam zawody i tak dalej, no to spotkajmy się i miejmy jakieś kilka piw. See, because it wasn't good enough. It's something that's missing. Without the beer, and the wonderful time after what we did, we can talk about what we did. It's not the same. It's kind of like, yeah, it was good, but we need a beer. Więc te rzeczy, czegoś tam brakowało i nie byłoby to tym samym, gdybyśmy nie poszli sobie po tym wszystkim na jakieś piwko, omówili, jakie to było wspaniałe i tak dalej, że potrzebujemy tego piwka. So intoxication, well, let me just say first that there's 3 influences upon us that come from material nature. Pozwólcie, że najpierw powiem, że są 3 wpływy, wpływają na nas i są to wpływy pochodzące od natury materialnej. I've talked about this before, and we don't have time to go into a whole discourse on this, but the 3 modes of nature: goodness, passion, and ignorance. Już mówiłem o tym wcześniej, nie mamy teraz czasu, aby wchodzić tutaj w detale, ale są to 3 siły natury: dobroć, pasja i ignorancja. Goodness, I'm more awake, I'm more bright-eyed, I'm attracted to the good things in life, natural things, more concerned about the health of my body and my mind, want to live a good life for other people, etc. Dobroć. Jestem zainteresowany dobrymi rzeczami, naturalnymi, troską o swoje ciało, jego zdrowie, o dobro innych i tak dalej. Mode of passion, and in the mode of goodness, I'm more inclined to be interested in spiritual life. I w nastroju dobroci mam większe tendencje do bycia zainteresowanym życiem duchowym. See, God is not a bad word. Bóg to nie jest jakieś złe słowo. Mode of passion, I'm really passionate. My senses are really, really agitated. I want to achieve things. I'm competitive. I'm envious. I'm often angry. A nastrój pasji, to, że jestem wielkim pasjonatem różnych rzeczy, że jestem bardzo takim zaangażowanym, konkuruję często, mam dużo zawiści, złości. My happiness comes from really intense, sensual pleasures. Szczęście pochodzi z bardzo intensywnych doznań zmysłowych. Etc. I tak dalej. Mode of ignorance is just that. It covers me in darkness, in moroseness. I'm just very dull. Life is quite, dark. A w nastroju ignorancji jestem pokryty ciemnością. Jestem taki
stłumiony, otępiały, przygnębiony. It's the deepest level of illusion. Jest to najgłębszy poziom iluzji. So if you say ignorance is the deepest level, passion is kind of in the middle level of illusion, and goodness is kind of light illusion. We're kind of coming up to the surface a little bit. Więc mówiąc o iluzji, to ten poziom najgłębszej iluzji to ignorancja, na średnim poziomie to pasja, a na tym, tak jakbyśmy do powierzchni dochodzili tej iluzji, niemocno nią byli pokryci, to nastrój dobroci. All intoxication is in the mode of ignorance. A cała intoksykacja, używki, wszystkie są w nastroju ignorancji. So even a person in the mode of goodness, if for some reason, it's not normal, but if for some reason he, gets involved in intoxication, it takes him to the mode of ignorance. Więc nawet jeżeli osoba w nastroju dobroci z jakiegoś powodu, nie jest to normalne, ale z jakiegoś powodu zacznie zażywać używki, to sprowadza ją do nastroju ignorancji. So the intoxication is the enemy of the soul. Więc intoksykacja jest wrogiem duszy. I mean, we're already intoxicated with the illusion I'm the body and this world is my home and whatever I've already described. But intoxication just pushes us down completely. Już jesteśmy pod wpływem takich używek, że myślę, że jestem swoim ciałem, że jestem odbiorcą przyjemności, że ten świat jest moim domem i tak dalej, ale używki sprowadzają mnie tak całkiem na dno tej iluzji. Now the yoga teachings are the perfect guidelines for humans on how to live. Nauki jogi teraz są doskonałymi wskazówkami, kierunkowaniem dla ludzi, dla dusz, jak żyć, jak prowadzić swoje życie. And in that guidance, there's definite instruction on things to do and things not to do. I w tych kierunkach są takie konkretne instrukcje rzeczy, które należy robić i rzeczy, których nie należy robić. And one of those strong instructions is no intoxication. Jedną z takich mocnych instrukcji, tych rzeczy, których nie należy robić, to żeby nie było intoksykacji, używek. Intoxication is your enemy. Do not engage in intoxication. Intoksykacja to twój wróg, nie angażuj się w to. In fact, it's such a prohibitive thing to do, or say prohibition. If someone dies under intoxication, they have to take a ghost body in their next life. Tak naprawdę jest to tak bardzo zabronione, że gdy ktoś umiera pod wpływem jakichś używek, to musi przyjąć ciało ducha. It's that contaminating. Tak bardzo jest to zanieczyszczające. There is no way you can advance spiritually and take intoxication. It does not work. Nie ma takiej sposobności, abyś robił postęp w życiu duchowym i brał używki. But some people think you can. See, this is just increasing the illusion. You can. In fact, you need intoxication to advance spiritually. Ale niektórzy mówią, że możesz i że tak naprawdę, że to tylko pogłębia tą twoją iluzję, ale że mówią, że tak naprawdę, aby zrobić postęp, to musisz brać te używki. It's one of the tools that some of these so-called spiritual teachers use. Są to takie narzędzia i to są te rzeczy, które tak zwani duchowi nauczyciele używają. Native tribes for years have been using different hallucinogenic herbs, whether it's cactus or whether it's different roots or whether it's other forms of from mushrooms or whatever, to make it so you have visions and hallucinations and
You go on spirit journeys, they say. Różnego rodzaju takie dawne plemiona, czy plemiona różnego rodzaju zażywają różnego rodzaju używek, które są albo z jakichś kaktusów, albo z korzeni, albo z jakichś grzybków, albo jakichś różnych takie rzeczy, które powodują, czy jakieś zioła halucynogenne, które powodują, że wchodzisz w jakąś taką podróż, jakieś takie iluzje. But this is not a spiritual journey. Ale tak naprawdę to nie są to jakieś podróże duchowe. It's just a journey into other dimensions of the material world. Jest to podróż do innych wymiarów materialnego świata. It has nothing to do with a spiritual journey. Nie ma to nic wspólnego z podróżami duchowymi. A spiritual journey is a journey where the spirit soul is on a path or a trajectory to come closer and closer in the loving relationship with the Supreme Soul. That's a spiritual journey. Duchowa podróż to wtedy, kiedy dusza przemierza ścieżkę do coraz bliższej swojej miłosnej relacji z duszą najwyższą. To jest właśnie duchowa podróż. This is taking you in the opposite direction. I to prowadzi cię w zupełnie przeciwnym kierunku. Where does this prohibition, no intoxication, come from? Skąd pochodzi te zabranianie używek? It comes from the Lord. The Lord wrote the book. The Lord said, don't do these things. Pochodzi to od Pana. To On napisał te książki i powiedział, aby tego nie robić. See? In the Vedas, it teaches that intoxication is one of the pillars of sin. W Wedach jest powiedziane, że używki są jednym z filarów grzechu. Sin means going against the will of God. A grzech jest to pójście wbrew woli Boga. So it's clearly stated, don't do it. This is intoxication. Don't do it. It will cover you. It will take you away from your relationship with God. It is displeasing. You're going in the opposite direction. Więc jasno jest powiedziane, aby tego nie robić, że to odciągnie cię od tej twojej ścieżki do najwyższego Pana. Są tutaj jasne instrukcje, aby tego nie robić i że pokryje cię to. Just in the material world, what is a relationship dependent on? What are the symptoms of a very high level relationship, materially speaking? Na przykład w materialnym świecie, mówiąc materialnie, co powoduje, że związek jest taki na najwyższym poziomie? What is it brings two people together in the most perfect way or enjoyable way or best way? Co to takiego, co powoduje, że związek pomiędzy dwojgiem osób jest taki doskonały, najbardziej przyjemny? Let's just say it a little more clearly. What makes their relationship the most intimate? Powiedzmy to jeszcze wyraźniej, jaśniej. Co powoduje, że związek pomiędzy dwojgiem osób jest intymny? And I don't mean sexually intimate. I mean really like this, two people. Nie mam tutaj na myśli intymności seksualnej, tylko takie właśnie, że dwie osoby są bardzo bliskie siebie. Harmony, agreement, cooperation, a feeling of affection and love. Harmonia, zgoda, czucie, uczucia i miłości. This is what makes two people come together. To powoduje, że dwie osoby są razem. If the perfection of a loving relationship between two people is going to work, then we have to agree with each other. We have to abide by each other's desires. Aby związek pomiędzy dwoma osobami był prawidłowy, to musimy zgadzać się ze sobą, współpracować razem. So if one tells the other one, don't do this, I don't want you to do this, but they do it anyway, is that going to help the relationship or not? Więc jeżeli mam z kimś związek i on mówi, nie rób tego czy tego, a ja to robię, to czy to wzmocni, pomoże w tym związku, czy nie? And of course everybody knows it's not going to help. Oczywiście każdy wie, że to nie pomoże. It's going to hurt the relationship.
zrani ten związek. It's going to make them farther apart, not closer together. Oddzieli te osoby, a nie zbliży ich. See? So when the Supreme Lord, who wants us to have the perfect loving relationship with him and therefore be truly happy, tells us don't do this, and we do it, is that increasing our relationship? Is it making us closer to him? Więc jeżeli Najwyższy Pan, który mówi nam, abyśmy pewnych rzeczy nie robili, to czy gdy robimy je, czy to polepszy nasz związek, zbliży nas, Or is it driving us further away? czy też nas od siebie odciągnie? It's driving us further away, in case you don't know. Gdybyście nie wiedzieli, to odciągnie nas. I have to help you here because I don't want you to come up with the wrong answer. Muszę wam tu pomóc, bo nie chciałbym, żebyście wyciągnęli złe wnioski, złą odpowiedź mieli. So how can I really practice yoga, which is designed to bring us close in harmony and surrender and love and service to the Supreme Lord, and do what he tells me not to do? Więc w jaki sposób mogę mieć tą jogę, którą jest mój bliższy związek z Najwyższym Panem, wypełnianie Jego woli, zharmonizowany związek, pełnienie służby w podporządkowaniu dla Niego, żeby nas to zbliżyło, a nie odciągnęło. I've had many people tell me, oh, when I'm intoxicated, I feel closer to God. Wielu ludzi mówiło mi, że gdy jestem pod wpływem używek, to czuję się bliżej Boga. That's a complete illusion. No, to jest całkowita iluzja. God doesn't feel closer to you. Bóg nie czuje się bliżej ciebie. You're not coming closer to him. You're defying what he said don't do. You're making your rules and applying them to God. Nie zbliżasz się do Niego. Tak naprawdę zaprzeczasz temu, co ci powiedział, abyś nie robił, i w ten sposób jesteś z dala od Niego. So the people who are promoting these ideas of yoga, that intoxication's a real good part of it, are just completely telling a lie. Więc ci ludzie, którzy promują, że intoksykacja jest częścią jogi, to tak naprawdę tylko kłamią. Oh, I feel more spiritual when I'm stoned. Czuję się bardziej duchowy, jak jestem nawalony pod wpływem. Wrong. No, to nieprawda. You see, it's just another area of illusion. Nie, jest to kolejna area, miejsce iluzji. So yoga is for those who want to give up their own ideas of what is right and what is wrong and what I think brings me closer to God, etc., etc. I have to give that up. Yoga to jest porzucenie tego, co ja myślę, co jest dobre, co jest złe, co zbliży mnie, a co mnie nie zbliży do Boga. Muszę to porzucić. And accept what the Supreme Personality says. He is the source of yoga. He is the creator of yoga. He is yoga personified. I zaakceptować to, co mówi najwyższa osoba. On stworzył jogę. On jest stwórcą jogi, jest jogą ucieleśnioną. Yoga is, one of God's name is Yogeshwar, Jedno z imion Boga to Yogeshwara, which means the king of yoga. co oznacza król jogi. The Lord is the king of yoga. He's the master. He's the supreme yoga teacher. He says, don't get intoxicated. Do not take intoxication. Najwyższy Pan jest mistrzem, królem jogi i on jest mistrzem jogi i mówi, nie zażywaj używek. So who do we listen to? Our desires, our minds, our senses, what's popular, what's socially acceptable. Więc kogo będziemy słuchali? Naszych pragnień, zmysłów, umysłów, tego, co jest trendy, tego, co jest społecznie akceptowane? Or what affects my brain and nervous system and physical body in such a way that I feel high and I feel excited and I feel mellow and I feel
cool, or I'm on some psychic trip. Coś, co powoduje, w jakiś sposób wpływa na mój mózg, czy na mój system nerwowy, na moje ciało, że czuję, że jestem albo pobudzony, albo uspokojony, albo że jestem na jakimś tam psychicznym odlocie. Is that what I decide is best, or I do listen to the master himself? Czy będę decydował, że to jest najlepsze, czy będę słuchał samego najwyższego mistrza? Yoga nourishes, yoga uplifts. Whether it's hatha yoga, it improves the body. Pranayama improves the mind and also has wonderful physical effects, and the philosophy purifies my understanding and gives me great knowledge. Everything lifts me up. Yoga is an uplifting system completely. Yoga ożywia mnie, wznosi. Yoga, hatha yoga ulepsza moje ciało, jest zdrowsze i tak dalej. Pranayama pomaga mi kontrolować umysł, uspokaja go i tak dalej. Cały system jogi służy temu, aby się wznosić. It's all good. It's all good. Wszystko to jest dobro. It makes me happy. It purifies my heart. Truly, not just superficially and temporarily. It truly does that. Jest to prawdziwie dobre, jest oczyszczające, oczyszcza moje serce. Wiedza, wcześniej było powiedziane też, gdy słucham jej, oczyszcza mnie, moją inteligencję i wiedzę. What do intoxications do? The opposite. A co powoduje intoksykacja? Przeciwieństwo tego. They drag me down. They cover me with the mode of ignorance. They destroy my body. How many people die from alcoholism and drugs? Używki powodują, że ściąga mnie to w dół, niszczy moje ciało, mój umysł. Ilu ludzi zmarło z powodu alkoholizmu? 81,000 people in America died of drug overdoses in 2020. 81 000 ludzi w Ameryce zmarło z przedawkowania narkotyków w Ameryce. That's drugs. That's not alcohol. That's drugs. Mainly opiates. W 2021 tylko. I że to są te różnego rodzaju narkotyki. 1 year, 81,000. W jednym roku 81 000. And mostly young people. I w szczególności młodzi ludzie. Or we're just trying to have a good time, or we're just trying to overcome our depression. No, chcemy mieć po prostu fajną zabawę albo pokonać naszą depresję. And then the addictions to alcohol that destroy families and livers and minds and everything. I alkohol następnie niszczy nasze ciała, nasze umysły, rodziny. We got no recourse but to go down through intoxication. Nie ma innego kierunku, jak tylko schodzenie w dół poprzez używki. And I don't care what the shamans say and, all these so-called spiritual guys who, promote all these intoxications to get high. It's a lie. I nie ma tutaj znaczenia, co mówią jacyś szamani, czy wszyscy ci tak zwani nauczyciele, którzy mówią, że to cię wznoszą, te narkotyki i tak dalej. Wszystko to jest kłamstwo. You want to know the truth? Listen to God and His spiritual masters, His teachers, the ones that He sends to us to help us out of this mess we've gotten into. Jeżeli chcecie znać prawdę, słuchajcie Boga i Jego prawdziwych reprezentantów, Jego tych prawdziwych nauczycieli, których przysyła tutaj, aby nas wydobyli z tego bałaganu, w którym się znaleźliśmy. So who we listen to is going to have a big impact on what we do in our life. Więc to, kogo będziemy słuchali, będzie miało ogromny wpływ na to, co będziemy robili w życiu. No matter how much the beer ads project this so young, vibrant people drinking beer in a natural setting, say, oh, this is so good, Bud Light and, whatever. It's wrong. It's actually demoniac. Bez względu na to, jak reklamy by przedstawiały tych młodych ludzi, że są tacy pełni wigoru i szczęścia w jakichś naturalnych sytuacjach, sceneriach i tak dalej, sobie piją tam piwo i tak dalej, bez względu na to, jak to by było przedstawiane, wszystko to jest złe.
So we have to decide who we listen to, who I'm going to follow. Who is my example? What is my example? Więc musimy zdecydować, za kim podążamy, kto będzie moim przykładem. And don't forget also what example are we setting for other people? I nie zapominajcie również o tym, jaki my przykład dajemy innym ludziom. If mom and dad drink, it's almost for sure the kids are going to drink. Gdy mama i tata piją, to niemalże jest pewnikiem, że dzieci będą również piły. Or smoke, or whatever the intoxication is. Czy będą paliły, czy jakakolwiek używka by to nie była. And all the kids in school and whoever and whatever. It's an example that people are just, controlled by. I dzieciaki w szkole i tak dalej, cokolwiek by to nie było. Są to po prostu przykłady, za którymi ludzie podążają. Give up those examples. Look at the real yogis. Czy dają. Porzućcie te przykłady i po prostu patrzcie na to, co robią prawdziwi jogini. Look at those people who are truly happy and truly satisfied. Spójrzcie na tych, którzy są prawdziwie szczęśliwi i You usatysfakcjonowani. don't find many though. Where are you going to find such people? Not very many. Zbyt wielu takich nie znajdziesz. Gdzie ich znajdziesz? You see, I'm not talking about the dime store guys. I'm talking about the real ones. Nie mam tutaj na myśli takich dime store. What it would be? Cheap. Cheap. Że jakichś takich tanich. Tylko mówię o takich prawdziwych. See, when I was a kid, they had stores. They call them dime stores. That's 10 cents. And you could buy many things for 10 cents. I gdy ja byłem dzieciakiem, to mieli takie sklepy, które były można było tam kupić, dime to jest 10 centów i za te 10 centów można było różne rzeczy tam kupić. But you can't buy anything for 10 cents now. Teraz za 10 centów to już nic nie kupisz. Shows you my age. Pokazuję wam to tylko mój wiek. Oh, without dime store, what is that? O, jakiś 10-groszowy sklep. Cóż to takiego? Let's say a sloty store. Jeden sklep za 1 złotówkę. Że tam są rzeczy. I got a sloty, what can I buy? Mam złotówkę, co mogę sobie za to kupić? Anyway. No, not cheap stuff. Yoga is real. Yoga is expensive, but not money-wise. It's expensive because it's a value. Nie chodzi o te tanie wszystkie rzeczy. Yoga jest bogata. Nie w sensie bogactwa finansowego, tylko w sensie bogactwa tego wewnętrznego. It's the gem, it's the diamond, it's the thing that is above all other things. To klejnot, diament, ponad wszystkim innym. It's the most precious gem, the greatest treasure. Jest to najcenniejszy klejnot, najdrogocenniejsza rzecz. And there is spiritual intoxication, believe it or not. I istnieje duchowa intoksykacja, wierzcie w to lub nie. See, and that's love for God, called spiritual bliss or ananda. Jest to miłość do Boga, nazywana jest takim wielkim szczęściem, błogością albo anandą. In the perverted, contaminated love of this world, see, which is, not pure love, it's all conditional, etc., a person is described, he's intoxicated with love. Nawet w kwestiach tych naszych ziemskich miłości z tego świata, one nie są wcale bezwarunkowe, uwarunkowane różnymi rzeczami i tak dalej, ale nawet o nich się mówi, że ktoś jest zauroczony czy odurzony miłością. So in the spiritual world, there's spiritual intoxication, where it's like I said, ananda, spiritual bliss. I w duchowym świecie istnieje duchowa intoksykacja. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to taki błogostan szczęścia, ananda. And this is beyond anything we could even imagine. I to jest ponad jakimkolwiek naszym wyobrażeniem. See, this is love on the level that cannot even be described. Jest to miłość na takim poziomie, którego nawet nie da się opisać.
And it's eternal. It's not temporary. I jest wieczna, nie jest tymczasowa. It doesn't break hearts. It expands hearts unlimitedly. Nie łamie serc, poszerza serca nieograniczenie. And this is the perfection of yoga. I jest to doskonałością jogi. So, as they say, it's beyond understanding. I tak jak mówią, że jest to ponad zrozumieniem, pojęciem. Or inconceivable. Niepojęte. So, do not think that you can combine yoga and intoxicants. It does not work. You can, but the result will not be that of yoga. It'll be that of intoxication, increased illusion. Nie myślcie, że możecie połączyć jogę i używki. Możecie to zrobić, ale rezultatem będzie rezultat używek, a nie jogi. Pogłębiona iluzja. And as great as the suffering in this world is, that will only increase it. I jak wielkie nieszczęście jest tego świata, tak naprawdę to jeszcze tylko je pogorszy. People take intoxication to escape from suffering. It just compounds the suffering. Ludzie biorą używki po to, aby zniwelować cierpienie, a tak naprawdę tylko ono wzrasta. So believe yoga tells the truth and all this other stuff is a lie. Więc wierzcie w to, że yoga mówi prawdę, a wszystkie te inne rzeczy to kłamstwo. Knowledge and truth will set us free. Wiedza i prawda uwolnią nas. So that's some ideas to think about. To są takie pewne idee, o których możecie pomyśleć. As usual, time is up, so we got to have a little chanting. See, this is the let's just say the high level of yoga practice. Czas się jak zwykle kończy, dlatego będziemy mieli troszeczkę śpiewania, intonowania. Jest to najwyższego poziomu praktyka jogi. It's the recommendation of the Supreme Lord, the Master of all masters. Jest to rekomendacja najwyższego Pana, mistrza wszystkich mistrzów. Yogeshvara. Yogeshvara. He said, chant the holy names. Mówi, intonuj święte imiona. Cleanse your heart, cleanse the mind. Które oczyszczają twoje serce i umysł. See, and make you actually taste true love and true happiness. I powodują, że możesz naprawdę zasmakować prawdziwej miłości i szczęścia. We can come to our true self, our true senses, our true nature through chanting the holy names. Możemy dojść do naszego prawdziwego ja, prawdziwych naszych zmysłów poprzez intonowanie tych świętych imion. The Lord says of this there is no doubt. I Pan mówi, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Okay, so the mantra will be Gauranga Haribol. Mantra to będzie Gauranga Haribol. And all you've got to do is listen to what I chant and then you repeat. Jedyne, co musicie zrobić, to słuchać tego, co intonuję i potem powtarzać. My friends here at the Chintamani studio will be repeating what I chant, you chant with them. Moi przyjaciele z Chintamani Studio będą tutaj powtarzać po mnie i wy śpiewajcie z nimi. Same mantra, same tune as always, just to make it easy. Ta sama mantra, ta sama melodia, tak aby było nam łatwo.
Haribo. Haribol. So that's Sankirtan. Yoga. To właśnie jest Sankirtan, yoga. See, this is what the Supreme Lord said we should do. If you want to come to know me and love me, chant my name. To powiedział Najwyższy Pan. Jeżeli chcesz poznać mnie, przyjść do mnie, intonuj moje imiona. You want to move closer to God in your relationship, chant the holy name. Jeżeli chcesz być bliżej w swoim związku z Bogiem, intonuj imiona Boga. You want to go further away into misery and illusion and, repeated birth and death and ghost life, take intoxication. Jeżeli chcesz oddalić się od Niego i wejść w iluzję i nieszczęścia tego świata, to podejmuj używki. The choice is yours. Wybór należy do Ciebie. Okay, so Baba Das, thank you very much for translating. Baba Das, dziękuję za tłumaczenie. Thank our Chintamani team for their participation. Dziękuję Chintamani ekipie za jej uczestnictwo. Our technician Slava for his support. I naszego technika Slawy za jego wsparcie. And behind Baba Das, there's many other people involved, thanking all of them. I za Baba Dasem, za jego plecami jest mnóstwo innych ludzi zaangażowanych. Dziękuję. Stay tuned to Mantra PL. There's many opportunities to be involved in yoga. Przychodźcie na mantra.pl, jest tam mnóstwo różnych okazji zaangażowania się w jogę. Okay, and thank you again and again and again for joining us, and we'll see you next week. I ponownie. Dziękujemy Wam za podłączenie się i widzimy się za tydzień. As Lord Krishna says in Bhagavad Gita to Arjuna, be a yogi. Tak jak Pan Krishna powiedział do Arjuny w Bhagavad Gicie, bądź joginem. Namaste, Haribo. Namaste. Thank you very much, Balakiada. Please accept our obeisances and thanks. Bardzo dziękujemy, Balakidas. Dziękuję Wam wszystkim również za udział. Jeszcze tylko przypomnę, że dwie rzeczy. Jedna to jaki jest następny wykład. Następny wykład za tydzień mamy stając się lepszą wersją samego siebie. Lepszą wersją samego siebie. No, każdy chciałby być lepszą wersją samego siebie. Choćby nie wiem, jak doskonały nie był, to jednak zawsze do tego dążymy. Także będziemy na ten temat rozmawiać, oczywiście w oparciu o wiedzę wedyjską, o system bhakti yogi. I Balakias będzie na ten temat mówił już za tydzień, natomiast za 2 tygodnie będziemy mieli sesję pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do tego, abyście pisali do nas na adres e-mailowy medytacja.live, no i się właśnie pojawił, troszkę słabo widać tutaj na tym tle, medytacja.live@mantra.pl. Też w komentarzach na pewno za chwilę Wam, proszę bardzo, na życzenie już mamy inne kolory, wyraźnie widać, w komentarzach również będą, proszę piszcie, jak macie pytania, jest to świetna okazja, od takiej osoby jak Balakiadas usłyszeć odpowiedź, super. Zachęcamy również, ponieważ na mnóstwo różnych pytań, nawet możecie nie mieć ich sprecyzowanych jeszcze, skonkretyzowanych, takich już wyrażonych, będziecie mogli znaleźć odpowiedzi na różnych innych zajęciach, które już odbywały się i odbywają się wciąż na regularnych zasadach na mantra.pl, czy to na www, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Odwiedzajcie nas, przychodźcie. Mnóstwo prelekcji, różnego rodzaju wykładów, mnóstwo medytacji. Także dużo praktycznych, fajnych rzeczy możecie się dowiedzieć odnośnie prowadzenia jogicznego stylu życia. Tyle z naszej strony, tak jak mówię, piszcie swoje pytania albo na mantra.pl, możecie w komentarzach również zostawić, pozbieramy je wszystkie i już za 2 tygodnie będzie sesja pytań i odpowiedzi. Tyle z naszej strony, zostawiam jeszcze Januszowi czas na tą reklamę następnego wykładu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, namaste, dziękujemy Wam bardzo.
I go